Dobra, słuchajcie, jeszcze polecę z kolejnym dzisiaj filmikiem, zrobię to. Będzie paczka, dostawa w 3 dni, czyli to jest trzecie już zamówienie. To jest po prostu jakieś uzależnienie już jakieś zakupowe. Powiem wam tak, znowu zrobię tak, że po prostu nie podam informacji, co tam kupowałem, będę wyciągał ręką, bo to jest chyba najlepsza opcja, żeby was trzymać w napięciu, w emocjach. Także jedziemy z koksem. Kolejna paczuszka, napiszcie też w komentarzu, ile wy już paczek zamówiliście z tej dostawy, co jest 3 dni, wysyłka. Magazyn Polska, Niemcy, nie wiem dokładnie tak naprawdę, bo już widziałem na śledzeniu, że coś tam, moja paczka jest przygotowywana GmbH, czyli to gdzieś tak jakby przez Niemcy szło. Cholera wie, chociaż jak gdzieś tam z kumplem po naklejce tej, która jest z drugiej strony, było napisane i szukaliśmy w Google, to gdzieś totalne zadupie na jakiejś wsi w ogóle. To było najlepsze, że no nie wiem, czy to jakiś magazyn jest gdzieś na wsi, kurde. Śmialiśmy się. Słuchajcie, lecimy z tym kurde koksem, będę wyciągał po kolei. Czyli taka paczka niespodzianka. 10 przedmiotów, czyli na maksa koszyk wypchany, więcej nie da rady. Dobra, biorę pierwszą rzecz. Uwaga, co to może być? Ja. Na końcu dopiero wam pokażę całe zamówienie. Zobaczymy sobie na AliExpressie, czy wszystko było po prostu zapakowane też, nie? Słuchajcie, kominiarka. Kominiarka na zimę. Piękna sprawa. Jeszcze nigdy nie miałem kominiarki. Jakieś takie moro. Oczywiście tutaj ten. Głowa, tylko oczy widać na nos. Jakiś taki materiał. Nie wiem dokładnie, gdzieś tu jest jakaś metka w ogóle. Nawet metki nie ma. Co to się do cholery dzieje, że nawet metki już na ubraniach nie dają. No dobra, moro jest, przyda się na zimę. Serio, kominiarka fajna sprawa. Zapakowana w taki woreczek. Na bok. Następna rzecz. Dobra. Wciągam coś mniejszego, ok. Myszka, ja pierdzielę, słuchajcie, myszka 2,4 giga i Bluetooth. Czy ona ma 2 zakresy, słuchajcie, ta myszka. Ile, nie wiem, 8 zł? To jest coś niesamowitego. Myszka, która jest warta 8 zł. Słuchajcie, patrzcie się. Ja już tu mam jedną myszkę, którą dostałem. Ona miała tutaj uszkodzone kółko, które zostało naprawione, ale to jest wersja taka, że ona ma tylko Bluetooth. Tu jest ten cały dongiel. Ona nie ma Wi-Fi. A ta, słuchajcie, ma 2 tryby. I co jest najlepsze, że już się taką myszką bawiłem u kumpla właśnie, bo on też jest maniak totalny. I można normalnie z telefonem ją sparować i sobie w telefonie tam myszką nawigować. Jak na przykład mamy zbity dotyk, który nie działa, to parujemy sobie taką myszkę i normalnie obsługujemy telefon. Słuchajcie, no fajna sprawa, naprawdę. Dual mode, mouse mamy. Albo z tym, załóżmy zgubiliśmy tego. No to jak zgubimy ten dongiel, no to możemy się przełączyć wtedy na Bluetooth i wtedy działa nam pięknie po tym. Tutaj jest do ładowania. W środku ona ma akumulator. Nie będę jej teraz rozbierał, może przy innej okazji. Podświetlanie LEDowe. Wziąłem kolor biały, bo podoba mi się biały kolor. Tak jak PS5 jest pięknie biała, tak też myszki są pięknie białe. W ogóle to by się fajnie komponowało z PS5, słuchajcie. Nie wiem, czy PS5 mogłaby w menu obsługiwać taką myszkę. Kółko. No tutaj inaczej chodzi kółeczko. Jest taki słyszalny ten klik, a tutaj jest taki bardziej miękki. Dioda od góry jeszcze. To jest przycisk w ogóle, ona ma 3 tryby. Przełączamy sobie tę czułość DPI. Kabelek. Mikro USB, nie USB-C. Już mogliby tutaj USB-C pakować. To już by było o wiele lepiej. Króciutki.
Dla mnie to jest rewelacja. Myszka za 8 zł. Słuchajcie, dwie myszeczki. Ta ma tutaj taki jeszcze znaczek. Ta już nie ma, ale za to ma dwa tryby. Wyłączony, Wi-Fi i Bluetooth. Znaczy, no ten dongiel taki, nie? Fajna sprawa. Ja myszka. Fajnie wygląda. Będziemy ją sobie testowali później. Słuchajcie, wyciągam następną rzecz. Dobra, tu mam jakieś pudełeczko. O kurde. To wziąłem z ciekawości. Bluetooth Remote Controller. Made in China. Chinole mają rozmach. Słuchajcie, za 8 zł to tak jak takie są sklepy nieraz w Polsce można spotkać. Wszystko po 5 zł. Tam jest wszystko po 8, ale nie tylko. Są droższe. Załóżmy po 13. Wow. Niezłe. Bez baterii. Dwa paluszki. Wiecie co jest najlepsze? Kurde. Przyciski dwa. Jeszcze się takim czymś nie bawiłem. Joystick. No wiecie co? I to 8 zyla. Do telefonu. To możecie z telefonem w ogóle sparować. Jestem ciekawy, jak to działa w połączeniu z telefonem. Słuchajcie, zrobimy sobie jutro filmik, jak to będzie działało z Androidem. Tutaj mam Samsunga Galaxy A50. Wiecie co teraz mi przyszło do głowy? Ja miałem takie okulary VR, takie wersja uboga totalnie, które kosztują, nie wiem, 20-30 zł. I tam sobie wkładacie telefon, nie? I widzicie wszystko w 3D. I właśnie brakowało mi czegoś takiego, że mógłbym w ręce trzymać pilota i sterować po menu. Bo wtedy telefon macie przed oczami. To jak można sterować tym telefonem dotykiem? Nie można. Dlatego takie coś jest do takiego trybu genialne. Także to będzie też fajna opcja. Przetestujemy sobie to z telefonem. Odłożę na bok. Jakaś instrukcja jeszcze w środku. Coś jakiś kurde Dobra. Jest fajnie. Niech sobie to leży tam gdzieś na boku. Wciągamy następną rzecz. Słuchajcie, też świetna sprawa. No to już będzie laptop na totalnym wypasie chyba. 8 zł. Antena do telewizji naziemnej, tak mogę powiedzieć. Słuchajcie, mam tuner. Taki wpinany w USB-ka. Kiedyś kupiłem go, naprawiłem. Nie wiem ile za niego dałem. Jakieś grosze w ogóle. Jakaś była usterka banalnie prosta, nie wiem o co tam. Nawet już nie pamiętam o co chodziło. I jest motyw taki, że kupiłem sobie taką przejściówkę z takiego malutkiego jakby złącza na antenowe i brakowało mi właśnie takiej anteny do tego. To sobie wytestuję w ogóle jakąś aplikację, będę musiał tam pewnie zainstalować do obsługi tych programów. Kiedyś się tym bawiłem, jakoś tam były programiki, ale antena, świetna sprawa, zobaczymy jak to będzie działało w praktyce. Czy coś mi znajdzie z tej telewizji naziemnej i czy w ogóle on obsługuje DVB-T? To jest też dobre pytanie. Słuchajcie, następna rzecz. Tego nie testowałem, kupiłem to z ciekawości. To jest taki fajny czujnik. In-out. Ja, ale to jest genialne. 5, kurde, od 5V do 24V. Tu jest wejście, podpinamy sobie zasilanie. Tu jest wyjście. I to jest coś takiego, mi kumpel to tłumaczył, że to tak działa, że tu mamy zbliżenie. Jak machniemy tak na przykład ręką, tak sobie podepniemy coś, to nam będzie to załączało, tak? Załączało, wyłączało jakoś w ten sposób. A jeżeli zrobimy w ten sposób, że zbliżamy na przykład rękę tak o, to załóżmy jak mamy podłączoną jakąś żarówkę, to ona będzie jaśniej bądź ciemniej świeciła. I to można świetnie zamontować pod biurkiem gdzieś. Taki czujnik. I tylko na nogę. Sobie, że na przykład nogę podkładacie i coś wam aktywuje. W ogóle patentów jest na to, tylko wyobraźnia nas ogranicza. Zarąbista sprawa. Fajne to jest. No, sami sobie pomyślcie, ile to daje możliwości, nie? Fajnych, różnych. Do załączania jakichś urządzeń. Macie, widzicie tutaj 0-100. On-off.
LED, do LEDów na przykład. Możecie sobie sterować. Podłączacie pod to jakiś pasek LEDowy i tylko ręką pyk, wam się załącza. W jakimś warsztacie montujecie sobie gdzieś tam, nie wiem, na jakiejś półce, przychodzicie, ręką machacie, wam się podświetla, kurde, półeczka. Zajebiste, nie powiem. I to malutkie jest, kurde. Fajny patent. Można na tym coś fajnego pokombinować. Jakby to ziemniak miał, już go widzę, jak on, kurde, wymyśla jakieś kombinacje z tym. Byłoby nieźle. Dobra, lecimy dalej. O, tu jest jakieś pudełeczko. Jest, złącza. Słuchajcie, świetne złącza. To już bardziej tak stricte do jakichś urządzeń. Przydają się nieraz takie złącza. Do jakichś kabelków coś, kurde, robimy, żeby tam podłączyć jakieś dwie rzeczy. Świetna sprawa. Ile tu jest tego? 230 sztuk. Są tutaj jeszcze te do wpinania tam, żebyśmy sobie kabelki podpięli. Też za fajna sprawa. To sobie na bok odłożę. Słuchajcie, następna rzecz. Nie, to wyciągnę. To już wiem, co to jest. Też czułem, ale to będzie, kurde, śmieszne. Słuchajcie. Wiertła. Wiertła, ale takie nie dosyć zwyczajne. Troszeczkę inne. Bo to są wiertła z frezem. Słuchajcie, wiertła z frezem. Wyobrażacie sobie? Robicie dziurkę. Załóżmy, wbijam się w jakieś tworzywo, tak? Obudowę jakąś wydrukowałem. Robię dziurę i bach, i potem jak dochodzę do freza, to mogę sobie różne kombinacje robić. Różne średnice. W sumie ich jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wierteł. To też jest fajne. Przyda się do druku 3D. Dobra, wyciągnę może to. Nie wiem, co to jest. Nie pamiętam. O kurde, zapakowane tak dziwnie. Aha. Słuchajcie, skoro była kominiarka, skoro idzie zima, tak na przykład, nie wiem, będę jechał na hulajnodze, bo też tak się może zdarzyć. Kupiłem sobie gogle. Wyglądają jak gogle narciarskie, ale to jest wersja czarno-czerwona. Fajne. Zarąbiste. Słuchajcie, i to 8 zł, no kurde. Tu jakiś jest napis po boku. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Czujecie fazę? Ładnie to wygląda. Kurde, gdzieś na oczy. Nieraz jechałem na hulajnodze, powiem wam, że te muszki, pszczółki i tak dalej, kurde, jak walnie ci w oko taka pszczoła, no to potrafi zaboleć. A jeszcze jak, kurde, te muszki latają gdzieś tam koło krzaczków, jak jedziecie, to po prostu oczy musicie zamykać. A takie okulary pięknie będą chroniły przed takimi patentami. Zimą przed wiatrem, który będzie naparzał. No zakładam kominiarkę z tymi okularami i mogę, kurde, na Syberię wyjeżdżać. Dobra, zarąbista sprawa. Fajne, praktyczne rzeczy. Lubię praktyczne rzeczy. Naprawdę. Jeżeli mają jakieś zastosowanie, tak jak teraz wam powiem na marginesie, w poprzedniej paczce były ochraniacze za 8 zł. Na kolana. Słuchajcie, robię przy maszynach. Rewelacja. Po prostu to był strzał w dziesiątkę. Mistrzostwo świata. Klękanie, wchodzenie na jakieś, kurde, zapieranie się kolanami. Coś pięknego. Nic nie boli. Chroni to przed jakimiś urazami kolana. Piękna sprawa. Dobra, wyciągam następną rzecz. Frezarka. Otwarte w ogóle jakoś kurde, jakby ktoś grzebał. Zobaczmy sobie coś w środku. Co mnie zaciekawiło, wziąłem tą frezarkę z jednego względu, że ona tutaj na końcu... Właśnie, jak to jest zrobione? Tu jest kabel do ładowania, tak? Czy do czego? To jest USB z rzekiem połączone. Tak, to jest chyba takie dziwne ładowanie. Regulacja prędkości jest. Nie, on-off. A nie, jest jakaś regulacja. 100... Ale to jest śmieszne. Patrzcie się, co tu pisze. 100, 240 V.
A mamy USB. No to jak z USB-ka idzie 100-240 V, to nieźle. Nie wiem jak mam to rozumieć. 50-60 Hz. Jak to jest na 220? Nie kumam tego. Totalnie. Ty kumacie to? USB z takim jackiem, a tu pisze 100-240 V. No teraz Chińczycy polecieli po bandzie i to ostro. Ktoś to robił, to chyba jest jakiś, nie wiem. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Jak to jest tu montowane? Na zatrzask jakiś, czy co? Na zdjęciu to wyglądało inaczej. No. To jest... Kurde, zobaczycie potem na tym, na fotce. To w ogóle nie działa. Tak to nie działa, ale dobra, podepnę to szybko pod USB-ka, bo jestem ciekawy, czy to kurde ruszy. Zobaczymy sobie, jak to mniej więcej będzie działało. Uwaga, podpinam kabel USB do huba. Jest podpięty. Tu jest włączone zasilanie. I teraz włączam to. Nie działa. Ty, no przysięgam, nie działa. Jest podpięte pod USB-ka. I co mam w tym wypadku? O, ruszyło, ty, palcami ruszyło. Ale bicie ma, ja pierdzielę. Nie chcę ruszyć, patrzcie się. Dopiero trzeba palcami ten. Żadnej regulacji nie ma prędkości. Ruszycie tylko potencjometrem, tu tutaj pokrętłem. I to już rusza. No teraz jakoś załapało, ale powiem wam, że nie, trochę lipa. Nie jest to, czego oczekiwałem, chociaż te końcówki tutaj są fajne. Słuchajcie, tutaj jest taka do tego. Ale bicie. O Boże, tym coś tam gdzieś robić, to bicie jest po prostu niesamowite. Już na maksa to dopiąłem. Ja pierdzielę. Nie, no powiem wam, że w porównaniu do tych maszynek do golenia to jest lipa, lekko mówiąc. Także potraktujcie to urządzenie. To już od razu wam powiem. Nie opłaca się tego brać. Chyba że chcecie takie mieć końcówki jakieś, nie? Tylko dlatego. Tak to... Chyba że to jeszcze jakoś przerobić na mocniejszą wersję. Ciekawe co tam, jak to w środku wygląda. Dobra. Teraz już wiem, że to jest po prostu badzie. O, w ten sposób powiem. Dobra, lecimy z następną rzeczą. W zasadzie już ostatnią. Specjalnie zostawiłem to na koniec. Pokusiłem się. Słuchajcie, brakowało mi czegoś takiego. Mam tutaj taką normalną suwmiarkę gdzieś, której używam. I popatrzcie się, wezmę i wyciągnę. Słuchajcie, to jest normalna suwmiarka. Prawowita. Sprawna nie najlepsza, nie najgorsza, ale jest to jakiś metal. Generalnie spoko jest ta suwmiarka, nie? Ale ta suwmiarka rozbraja system. Dlaczego? Dlatego, że ona jest z plastiku, słuchajcie. Jak chciałem się przekonać po prostu, jak to będzie się sprawowało, jeżeli chodzi o plastik, tu jakaś instrukcja. Instrukcja do elektronicznej suwmiarki. No super. Dobra. Pierwsze wrażenie. Ok, liczy się pierwsze wrażenie, tak? Słuchajcie, powiem wam tak. Nie no, aż takiej tragedii nie ma. Myślałem, że to będzie troszeczkę gorsze. Ale aż tak źle to nie jest, nie powiem. Jak się by o nią dbało, to spoko. Zastanawiałem się, jakby to przełożyć do takiej metalowej, nie? Tylko ten element, czy by to działało. Ale tak o... No poczekajcie, co wezmę? Coś takiego dla przykładu.
Nie no, powiem wam, że spoko. Jeden plus ma ta suwmiarka, że jakbyście coś pod napięciem mierzyli, to was prąd nie kopnie, a taką metalową, jak złapiecie, no to już lipa, tak? Gdzieś fazę jak dotkniecie, no to już was złapie raczej. A tutaj na tej plastikowej możecie nawet pod napięciem sprawdzać coś. Dobra, wciągam zawleczkę. Zobaczymy jak ona działa. Jak ten wyświetlacz wygląda. Słuchajcie, zrobię 0. I teraz uwaga. Milimetry są ustawione. Tutaj są cale, milimetry. Dobra, zrobimy taki test. Zmierzę to normalną suwmiarką. Słuchajcie, patrzcie się. Każdy, kto się zna na suwmiarkach, będzie wiedział, jaki jest tutaj wynik. Mamy ile? 5. Zaraz niech spojrzę tak o. 5, 6, 7. 7 przecinek powiedzmy 85. 7 i 85. Możecie to też potwierdzić. Mniej więcej. Pokrywają się. 7,85 średnica. Ile pokaże? Słuchajcie, ta 7,8. No okej. Nie no. Zaskoczony jestem. 7,8. No widzicie, ta jest dokładniejsza tak naprawdę niż ta. Bo ta nie ma tutaj jakby jeszcze by pokazywała te 85, a tutaj 7,8. Czyli pokazała spoko. Nie powiem, że nie. 13 zł, słuchajcie. Jeżeli chodzi o szczęki, no wiadomo, to jest plastik. Już się przekrzywiają trochę. Dlatego trzeba o nią po prostu dbać. I myślę, że by spoko była. Mamy sobie jeszcze lajonka zmierzę, dla przykładu. 18,650. Średnica 18, 650 długość. 18, no 18,3, 650, tak? I zobaczcie, tutaj mogę mierzyć w ten sposób. Właśnie o to mi się rozchodziło. No i jest 665,8. Tu jeszcze są te, także tutaj może troszeczkę być więcej. Popatrzcie się, teraz jakbym wziął taką suwmiarkę, wiecie co by się stało, jakbym miał wysokoprądowe ogniwo, nie wiem, 20 A, 30? Oj, źle się by to skończyło dla tych tutaj szczęk na suwmiarce. Dlatego plastikowa ma tą zaletę, że wam nie zrobi zwarcia. Można mierzyć pięknie. 18,650. Można mierzyć pięknie, słuchajcie, jakieś elektryczne rzeczy. Także to jest plus, jeżeli chodzi o głębokościomierz, czy jakoś tak to się nazywa. To jest spoko opcja. Mówię, jakby ją jakoś zmodyfikować, tak żeby chociaż te szczęki miała metalowe. To fajna sprawa. Nie powiem. Nie ma tragedii. Myślałem, że będzie gorzej. Jeżeli chodzi o wykończenie tych szczęk tutaj, to jest troszeczkę chwiejne to jest, ale tutaj mamy jakieś informacje. Tutaj mamy bateryjkę chowaną. Nie wiem, czy tu są dwie, czy jedna. Nie, jedna jest. Jedna, słuchajcie. I to jest bateria LR44. Także tak to wygląda. Próbuję to zapiąć. Coś takiego mógłbym sobie wydrukować. O, w pracy mi brakuje czegoś takiego. Mam tylko, że metalową, a nie mam tej zaślepki, gdzieś się zgubiła, także fajnie by było coś takiego wydrukować. A teraz chcę to włożyć.
Powiem wam tak. Jak na razie działa fajnie. Mówię, do milimetra tutaj, do 1/10 mm dokładność. Plastikowa. Nie no, nie powiem, że jakoś bym był niezadowolony. Może się nawet przydać, tak? No teraz 7,7. Nie wiem, napiszcie wasze zdanie, co sądzicie o plastikowej suwmiarce. Wiadomo, jak ktoś nie miał w ręce prawdziwej metalowej, a plastikowej, to będzie widział tą różnicę, ale za te 13 zł to jeszcze ujdzie. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra, tyle na dzisiaj. Kończę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym. Piszcie też, jakie wy zamawialiście rzeczy z tą dostawą na 3 dni. Ja tu mam jeszcze kolejną rzecz, której jeszcze nie testowałem. Słuchajcie, to też jest z dostawy w 3 dni. Też fajna rzecz. Także kurde, za mało czasu jest. Za mało czasu. Pozdrawiam, trzymajcie się.